Jaki jest związek rozwoju duchowego z Inedią? Wiele osób, które spotkałem, które zainteresowane są Inedią, kiedy pytam ich się, co jest powodem, że chcą żyć zupełnie bez jedzenia, chcą stać się inedykami, odpowiadają mi, że jednym z najważniejszych powodów, albo czasami jest tak, że jest to główny powód, a jedyny powód, jest to, że oni czują, że kiedy staną się inedykami, to będą mogli bardziej rozwijać się duchowo. Uważają, że jak ktoś jest inedykiem, to od razu jest czymś w rodzaju takiego mistrza duchowego i tak bardzo wszystkie te umiejętności paranormalne mu się rozwijają i od razu rozszerza się sfera świadomości i tak dalej. Jest pewna zależność. Ja uważam, że jest akurat odwrotnie, że człowiek zaczyna interesować się Inedią i czuje taką wewnętrzną potrzebę dopiero wtedy, kiedy sfera świadomości, w której żyje, rozszerzy się wystarczająco. Czyli kiedy człowiek, innymi słowami mówiąc, kiedy człowiek wejdzie na wyższy poziom rozwoju duchowego, na wyższe wibracje, bardziej jak gdyby umocni się w tym świecie duchowym, czyli myśli o rozwoju duchowym, to wtedy ja uważam, że jak gdyby skutkiem ubocznym albo rzeczą, która jest po drodze, jest to, że on czuje coraz mniejszą potrzebę przywiązania do materii, a ponieważ jedzenie to jest to jest najsilniejsze przywiązanie do materii, jakie my znamy na Ziemi, to automatycznie to przywiązanie też staje się coraz luźniejsze, aż przychodzi do tego, że człowiek zupełnie to porzuca, bo jest mu to zbędne, czyli w jego rozwoju duchowym, na jego drodze ku rozszerzaniu sfery świadomości, w której żyje, dochodzi do takiego momentu, że po prostu jedzenie przestaje spełniać jemu jakąkolwiek funkcję. Bo jedzenie spełnia wiele różnych funkcji w życiu człowieka. Ono spełnia te funkcje do czasu, aż człowiek je potrzebuje. Kiedy jednak wypełnią się już te wszystkie funkcje, cała ta praca związana z materią w postaci jedzenia skończy się, człowiek nie ma już potrzeby bycia przyklejonym do tego i to tak jak gdyby się samo odkleja i naturalnie odpada. Więc ja widzę to w ten sposób, że rozwój duchowy, rozszerzenia sfery świadomości danej osoby, człowieka, powodują, że wiele rzeczy od niego odpada. Zainteresowanie grami komputerowymi, zainteresowania bezsensownymi zabawami, zainteresowania jedzeniem, żywnością. One jak gdyby naturalnie, niesiłowo odpadają od niego. Nie, że jest odwrotnie, czyli jak ja skieruję swoje wysiłki ku temu, żeby stać się indykiem, to ja wtedy rozwinę się duchowo bardziej. Oczywiście te rzeczy między sobą są powiązane, jedno pociąga drugie, więc jeżeli ktoś rzeczywiście skieruje swoje wysiłki ku temu, żeby stać się inedykiem, albo nawet będzie prowadził długie posty lecznicze, to spowoduje, że on może zauważyć w sobie, że jest mu łatwiej wykonywać pewne ćwiczenia duchowe, które on wykonywał po to, żeby rozszerzyć sferę świadomości, żeby podążać dalej na swojej ścieżce rozwoju duchowego. Więc o tyle ja zauważyłem, że jest tam prawdy, że jak się odstawia jedzenie, czyli te silne przywiązanie do materii, to człowiek jak gdyby ma mniejszy kontakt, traci przywiązanie do materii, a bardziej wznosi się w górę, ku duchu. Ja zauważyłem, w moim przypadku tak było, że nie było to w tym czasie, kiedy żyłem bez jedzenia, chociaż też występowało, ale głównie było to w przypadku, kiedy robiłem dłuższe posty lecznicze. Zauważyłem, że w momencie, kiedy odstawiałem jedzenie, to widzenie świata się zmieniało. Po kilku tygodniach na przykład. Zmieniało się tak, że te rzeczy, które były materialne, stawały się mniej ważne,
a moja koncentracja z materii przesuwała się bardziej w strefę ducha. I jeżeli nie kontrolowałem tego procesu, to jak gdyby traciłem kontakt z tą twardą materią. Tak jakby drzewo, bo człowiek jest takim drzewem, prawda? Korzenie to jest jego kontakt z materią, z ziemią. On tam powinien być stabilny, mocny. A korona drzewa to jest kontakt z niebem, kontakt z duchem. I dlatego drzewo rośnie w górę, prawda? Ale kiedy drzewo rośnie w górę, to jednocześnie rozszerza się jego system korzenny i wzmacnia się w materii. Jednocześnie materia i duch rozwijają się. Drzewo jest takim doskonałym przykładem. I teraz, jeżeli ktoś odstawia jedzenie, a nie jest ku temu gotowy, to tak jakby drzewo brać powoli i wyciągać z ziemi, te korzenie wychodzą na wierzch i to drzewo traci tą stabilność materialną, prawda? Unosi się, jak gdyby odlatuje w chmury, przestaje być drzewem, które jest stabilne, silne, mocne. Tak występuje w przypadku osób, które zmuszają się do życia bez jedzenia, że one, ja widziałem takich ludzi, że one tracą kontakt z materią, a fruwają w chmurach, jak gdyby. Co nie jest korzystne dla rozwoju duchowego, bo człowiek jest istotą, która ma być oparta w materii, a jednocześnie swobodnie rozwijać się ku duchowi. Jedno i drugie, prawda? Materia i duch. Dlatego, że sam człowiek składa się i z materii i ducha.